Hej, z tej strony witam was za ten 977. W kolejnym odcinku z Mario Forever Polish The World Series. W porządku, pora w takim razie na świat S. Mario zaczyna świat wychodząc z rury. Zakładam, że ma to być jak świat S The Mario Variable, który też się rozgrywał w kosmosie, że Mario znalazł jakieś przejście w kosmos. I tak oto właśnie lądujemy w kosmosie. Tam jednak była to część poziomu pierwszego. Tu od razu już znajdujemy się w tym kosmosie. Te gwiazdki niestety zabiją nas natychmiast, nieważne jaką mamy formę. Można powiedzieć, że to jest ewolucja tych zielonych rotodisków z poprzedniego świata. Tamte biły 2 HP, te biją 3 HP. Jeśli chodzi o literę S, to zakładam, że pasuje wyraz śnieg do tego świata. Śnieżny świat, o, tak można powiedzieć. Niestety mamy taką wichurę, że słabo słychać muzykę czasami i własne myśli też. To jest taka głośna. Tu uwaga, czasami nie widać tak dobrze tego rotodiska, bo wychodzi ponad ekran. Żeby się nie okazało, że akurat w tym momencie wyjdzie nam na ryj, prawda? Przez chwilę już muzyka się skończyła, to tylko słyszeliśmy granie wiachru. Wiachę, połączenie wichury i wiatru, co? Ok. No i tu polecam po prostu zaszować. Ponieważ mamy po prostu spam wrogami, jeszcze rotodiski pod sam koniec. Jeżeli objawiemy bardzo późno jako Super Mario, to możemy wykorzystać iframes nawet, żeby przebiec przez te rotodiski. No to nakład te rotodiski to jest najgorszy moment tamtego pierwszego poziomu. Niestety, bardzo ciężko jest tam nie oberwać. No i tutaj mamy armaty śnieżne. Zabiją one też mają natychmiast, tak jak tamte gwiazdki. No przynajmniej przy śmieci dostaniemy wtedy ciekawą animację, jak Mario zostaje zamrożony i ginie. Zamiast tak po prostu nas zabić. O, nabijmy trochę monę na pewno, przydadzą się, bo to kolejny świat, który jest bardzo skąpy, jeśli chodzi o pieniądze i ogólnie one-upy. Tu oczywiście uwaga, no te armaty śnieżne to po prostu mają wygląd biblasterów, tylko są białe, musimy się przyglądać, gdzie one są. Muszą być przyczepione do jakiejś podłogi, sufitu czy ściany. Znikąd się nie biorą, prawda? Tutaj będzie power up, dobra. Wyskoczmy stąd może. Tu jeszcze raz przeczekajmy, dobra. No tutaj trochę czekania, aż się to ustawi w fajny sposób. Chyba taki na przykład. Okej. Okej, tutaj kolejne miejsce, gdzie chciałbym przebiec i stankować jako Super Mario, tylko poczekajmy, aż gwiazdka będzie wyżej. A, no bo oczywiście jest wąski tunel, z którego ciężko wyskoczyć. O. Znowu czekanie. No, na szczęście tutaj gwiazdki raczej nie sięgają, jak widać. Możemy tam się schronić. Tu oczywiście uwaga na tę trampolinę. W tym miejscu w sumie i tak lepiej być małym Mario, bo mamy oczywiście wąski tunel. I tak jedyne co nas nie zabije od razu to dotknięcie tego kupy. Raczej on jest najmniejszym tu problemem. Dobra. W tym momencie akurat nie chciałbym oberwać. Miałem możliwości. Tu wywabmy tego twompa, następnie przejdziemy po nim i skoczymy. Tylko gdzie to leci? Tam ma być, zakładam, papryczka chili, czy co? Tak wygląda. Tu uwaga, bo jeszcze jedna armatka.
Tu jeszcze będzie jedna roślinka, to poczekajmy może. Okej, chciałem to rozegrać w inny sposób, ale jakoś się udało przeżyć. Generalnie to chciałem po prostu przebiec jako Super Mario i oberwać od odcinek, ale obewałem raz za dużo, więc trudno. Jakoś się udało. Etap drugi za nami. Tylko pora teraz na trzeci. I to jest ten najtrudniejszy moim zdaniem. Mamy trampoliny w rodzaju tych 13 sieci Sixkuluna. Tylko no tam było to dużo łatwiejsze. Tutaj jest to jednak dość trudne. Tu polecam olać kompletnie ten pierwszy set trampolin. Wziąć tylko ten drugi, jak widać. O. Można się od drugiego odbić od razu i nie zawracać sobie głowy. Okej, tu uwaga oczywiście. O, mamy checkpoint, tylko że teraz będzie jeszcze trudniej. Tu będzie Bros, chciałby na nim wylądować. O. Ojej, prawie oberwałem. No dobra, tutaj akurat ta gwiazdka jest w złym miejscu dla nas, zasłania trampolinę. O, może teraz. O, nabijmy życie, dobra. Tutaj jak trampolina zniknie, pojawi się kolejna. Udało się. O! Ale fart. Akurat w tym momencie raczej chcemy zachować power-upy, bym powiedział. Tamten skok, co wykonałem na trampolinach, nie jest aż tak zły jako Super Mario w porównaniu do tego na samym początku. Oberwałem na to nieważne, uciekamy stąd po prostu. Udało się. Nie znoszę tego poziomu, bo trampoliny, no nie lubię trampolin w Mario Forever, bo musimy idealnie nacisnąć klawisz skoku. No jak tam są na ziemi, to jeszcze pół biedy, ale jak tak latają po tych sznurkach, to jej. Szkoda gadać. O, muzyka z Mega Mana 5. Z zamku Protomena, aczkolwiek nie oryginał na pewno. To co słyszę. Mamy gąsienicę, które jednak zachowują się trochę inaczej. Gdyż będą po prostu krążyć, jak widać, w taki określony sposób, w kółko, że tak powiem. No i niestety mamy gwiazdki. No gwiazdki nam będą towarzyszyć przez cały ten świat, niestety. A to takie towarzystwo trochę niechciane, bym powiedział. Zaczekajmy tu może. O! Dobra. Tutaj w sumie polecam użyć po prostu Billa, tylko najpierw poczekajmy, aż gwiazdka będzie w trochę bardziej łaskawym miejscu. Okej. Tutaj niestety taki trudny moment, ale się udało. Mamy checkpoint. Super. Niestety do checkpointa, tak jak w poziomie trzecim, robi się trudniej. Także no, uwaga. Oj, tutaj musimy w dobrym momencie przebiec, tak żeby zrobić wślizg szybko. No na szczęście, jeżeli pójdziemy trochę za wolno, to możemy łatwo zawrócić. Nie jest to na zasadzie, że już w tym momencie raczej zginiemy.
Kurde, akurat ten Bill musiał się wpieprzyć. O, dobra. Trochę tu wąsko. Do tych wszystkich pocisków. Okej. Tu jest power up jakby co. Polecam go zdobyć, będąc chociaż małym Mario. Ponieważ będzie tylko jeden power up przy Bowserze bodajże, więc lepiej mimo wszystko myślę to zdobyć. To nie jest jakiś remix w stylu Segi Genesis? Nie, tak brzmi czasami instrumentalnie. No i tutaj robi się problem. Wszystko przez tamtą gwiazdkę na górze. Myślę, że ona jest najgorsza, bo może się okazać, że jak pójdziemy, to akurat wyląduje nam na twarzy. O, dobra. No tutaj wszystko to jest timing. No po prostu timing. Już została ostatnia przed bossem rzecz. Tylko, że też ta chyba najtrudniejsza, jeśli chodzi o cały poziom. Tu już akurat jak źle skoczymy, no to po prostu zginiemy. Nie będzie drugiej szansy. A, zresztą też skaczemy w gwiazdkę, zwracam. Dobra, jestem. Ten moment zdecydowanie najgorszy. Nie pomaga ta gwiazdka, mi słowa. Zawsze jest ustawiona tak, żebym skoczył, tak akurat by leciało po prostu we mnie. O, ale się udało. Dobra. No jak widać, trochę straciłem coś niestety na tym momencie. No jest on po prostu trudny, no. Nie ma tutaj w sumie nic tak więcej do gadania, no jest to po prostu trudny moment. No i mamy walkę z Bowserem. No jak widać, jest on na platformie. I ciężko go dość zranić. Plus jest natomiast taki, że ma bardzo mało zdrowia. No niestety ze względu na to, że jest takim mobilnym celem, to ciężko mu to zdrowie zbić. No ważne jest tutaj nie stracić Ice Flower, a nieważne co. Z Ice Flowerem jesteśmy w stanie go ranić praktycznie cały czas. Bez Ice Flowera będziemy zmuszeni skakać po tych platformach. I nie dość, że na nim wylądować, to jeszcze później nie umrzeć. I teraz uwaga, jak Bowser ma 1 HP. Przygotujmy się, zajmę go tylko parę razy, ale nie tak, żeby też... Za dużo. O, dobra, udało się. Bo niestety, jeżeli zostaniemy po lewej stronie, to Mario po tym jak skończymy, po prostu będzie szedł w prawo i spadnie do wody i się zabije. Tak, sprawdzałem to. Po prostu... Mario będzie miał to gdzieś, on sobie... Ojej, co to było za animacja? Okej. Tak czy inaczej, pamiętamy, gdy Bowser ma 1 HP i my siedzimy w lewym kącie, musimy po tym jak go pokonamy szybko na prawo pójść. Najlepiej po prostu skoczyć na gąsienicę i od niej odskoczyć na prawo i tyle. Świat się ukończony. Nie był to łatwy świat, ani słowa. Chociaż nie był najtrudniejszy ze wszystkich, ale no było to wyzwanie na pewno. Szczególnie myślę 3. poziom z tymi trampolinami. No i 4. etap. No pozbawił mnie ten 4. poziom sporo żyć. Na szczęście się udało na tym ostatnim życiu jakoś przejść. Bez kontynuacji, także super. Cieszę się bardzo. No dobrze, w takim razie. Kolejny będzie świat Z, bodajże przedostatni. Słyszałem, że chyba jest to ostatni świat, jeśli chodzi o tę wersję Polish Letter Wars, bo bodajże świat Z będzie jako odrębny świat do pobrania oddzielnie, nie w tej składance. Nie wiem czemu, czy nie starczyło miejsca, czy o co chodzi, czy kiedyś będzie dodany. No ale tak czy inaczej chyba w tym momencie tak jest stan rzeczy, no i tyle. Ale dobra, to zostawimy sobie na kolejny odcinek oczywiście. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczawa, Wojta Zadosą, Domagałady, Posiadwano, Wich, PSO, P2, PGS, Doreczok, PKQPS, Nynson, Inks i w czyczach bez nadzór, żółtnik, Pomidorka, Sknipień, YouTube,
Piotr Haduch, YouTube, Nicho, XKMX, Nadeszny Nazisa, Kuprzy, 11, SKS 11, Bat Academic, Sparky, Battlefier, Plahi Yoshi, 1426, Szymecze, Perimika, Gezda, Nodem, Sapenio, Tomek 839, Banek 106, Wibusta, Muś, Majo Forever, Toksyczny Barka, Kaptor, Zenit, Masy, Katkolewy, Majo Hesia, Fox, Zosie, Zemnik, 11, Tajszlice, Łokie, 6, Fipowska, Iwsiek, Banek z Barkiem, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!